Witam Państwa. Nazywam się Sławomir Majda. W tej gawędzie chciałbym omówić 35. ślubowanie Amitabhy i ślubowanie 21, skupiając się na 35 głównie. Cóż to są owe ślubowania Amitabhy? Jest ich 48. Znane są, promowane są we wszystkich językach przez translatora Google. Jeśli Państwo sobie życzycie, przetłumaczycie dowolne, dostępne, jakie uda się znaleźć na dowolny inny język. One są zaraz publikowane. Rozumiem, że publikuje się je po to, aby osoby miały do nich dostęp, aby je sobie powtarzały z uwagi na ich moc, jakąś duchową siłę. Na mojej stronie modlitwa inna niż wszystkie. Mam kilka artykułów poświęconych Amitabhie, tym ślubowaniom i trudnościom, jakie napotyka się z ich rozkodowaniem, z uwolnieniem od ich wpływu. Trudności są duże. Ślubowanie jest 48 znanych, 5 jest nieznanych, 5 z tych ostatnich, czyli 53 jest ślubowaniem ostatecznym i wszystkie po kolei uniemożliwiają zakończenie inkarnacji przez duszę. Są takie, które uniemożliwiają to pojedynczo, są suma ich sprawia to, że nie jest takie wydarzenie jak odejście duszy do Boga możliwe dla kogoś, kto złożył takie te ślubowania. Wpisuję tam razem z grupą osób, która wtedy pracowała na poziomie 2011 roku, 2012 z tymi ślubowaniami. Opisujemy trudności, jakieśmy napotkali, a także całą procedurę, jak z tego wyjść. Po kolei ślubowanie od pierwszego do ostatniego, nieodwrotnie należy rozkodować. Wcześniej, przygotowując się do tego na taką miękką podusię, żeby dało się żeby mieć jakieś takie miękkie miejsce do w razie czego upadku, żeby nie było bólu, żeby nie było cierpienia, to pewne zaplecze kilkudziesięciu czy kilkuset intencji wcześniej zrobionych modlitw. Również dobrze już jest mieć za sobą te zaplecze, wcześniejsze nazwałem właśnie tą miękką podusią. Proszę Państwa, ślubowania Amitabhy promowane są w buddyzmie tybetańskim i japońskim. W zasadzie buddyzm hinduski, co dołożono po 1945 roku starań o jego odbudowę, w zasadzie nie istnieje, tam może jakieś niewielkie grupki. Jest poza Indiami, gdzie zostali buddyści wytrzebieni przez muzułmanów, którzy tam przyszli jako bałwochwalcy. Bałwochwalcami byli tu buddyści. Zostały te świątynie opuszczone, zrujnowane, zamknięte. Islamiści nie doczepili się do hinduistów, a do buddystów. Dziwna rzecz w sytuacji, kiedy Buddha, Siddhartha Gautama zabraniał czczenia siebie. Pierwszą rzeczą po jego zgonie było czczenie tej postaci, tak? Ustawienie posągów i modlitwy do niego. Zresztą dzisiaj tego typu figurki są lansowane wszędzie, sprzedawane nawet tutaj w Polsce powszechnie. Ludzie sobie, może biernie, ale może i niebiernie, niektórzy czczą, niektórzy sprowadzają młynki modlitewne, żeby kręcić, żeby te modlitwy buddyjskie, których treści nie znają, te suty, słowa mądrości, między innymi takie jak ślubowania Amitabhy, powtarzały się, gotowały w te dusze, płynęły w wszechświat. Proszę Państwa, ślubowanie 35 ma dwie wersje, ja przytoczę obie, one jest znane w dwóch wersjach i oba te ślubowania powinny zainteresować kobiety, które mają problemy z kobiecością, problemy w związkach, problemy
w seksie, no, krótko mówiąc w spełnieniach w seksie, w którym to spełnienie nie bardzo wychodzi. A także geje i osoby w ogóle mające problemy z założeniem związków z osobami płci odmiennej. Skutkiem ślubowań Amitabhy są właśnie tego typu problemy, czego mało kto się tego domyśla i mało kto znajduje źródło w ślubowaniu 35. Brzmi ono tak. Ja go nie składam, nie afirmuję sobie, tylko przytaczam jego treść, więc tu osoba, która czyta, mówi to, że kiedy osiągnie oświeceniowy stan Buddy, a wszystkie kobiety na ziemi oraz w świecie dusz. Zwróćmy uwagę, że Hindusi, czy inaczej promotorzy tej idei używali słowa w oryginale, to są dewy, dusze. Nie podświadomości, dusze. Tam Hindusi znali słowo dusze i umieli dostrzec to, że kobieta może mieć kobiecą duszę, może mieć męską, mężczyzna może mieć męską duszę, może mieć kobiecą, o wyglądzie kobiety, może tak. W danej chwili dusza może się przejawić dowolnie, ona ma tę możliwość kliknięcia i jest to dowolna inna inkarnacja, jej się tam przypomina, coś tam sobie odtwarza, wtedy wygląda w sposób danej płci, jaką ona chce, niekoniecznie taką, jaką ma w tej chwili na ziemi. Przykładowo, moja dusza jest męska, kiedy by się pokazywała jako kobieta, pokazywałaby się jako kobieta, nie byłaby kobietą. Więc jeśli wszystkie kobiety na ziemi oraz w świecie duszy, jakie odrzucą wiarę, nie obudzą dążenia do oświecenia, nie będą chciały wyrzec się kobiecości, to niechaj po śmierci osoba, która to deklamuje, ma się urodzić ponownie jako kobieta, nie osiągając do oświecenia. Prawdopodobnie założeniem tutaj jest idea taka, żeby zbawiać te kobiety, które w swej jakiejś domniemanej tutaj przez autorów czy autora głupocie czy pomieszaniu tymi kobietami dalej pragną być. Więc tutaj jedna z takich kobiet, czy postać, która chce je zbawić, chce się tam wrzucić w film pomagania kobietom właśnie, które nie chcą osiągnąć doskonałego oświecenia. Druga opcja tego ślubowania jest taka, że kiedy osoba prosząca osiągnie oświeceniowy stan Buddy, a wszystkie kobiety na ziemi oraz w świecie dusz, jakie zwrócą swoje umysły ku doskonałemu poznaniu, ku światłości oświecenia, poprzez niechęć do ich własnej kobiecej egzystencji nie urodzą się w kolejnej inkarnacji w męskich ciałach, to niechaj ta osoba, która to ślubowanie składa, nie osiągnie doskonałego oświecenia. Tu jest wersja odwrotna. Tak? Tam było, że ten, kto chce pomagać, będzie się rodził jako kobieta, a tu, jeśli wszystkie kobiety nie będą miały odrazy do własnej kobiecości, do seksualności, nawet do własnych orgazmów, do rodzenia dzieci, do tego, co jest właściwe dla kobiet, nie nabiorą takiej odrazy, nie urodzą się w kolejnej inkarnacji w męskich ciałach, to ta osoba ma nie osiągnąć oświecenia, ale co prawda tutaj już nie ma dopowiedziane, jak ma inkarnować, czyli nie ma życzenia, może być kobietą, może być mężczyzną, aż połowa ludzkości, czyli na dzień dzisiejszy 3,5 miliarda kobiet, nie zdecyduje się, ich dusz nie zdecyduje się, że koniec i już tylko od następnego wcielenia sami mężczyźni na ziemi. Proszę Państwa, tego typu idea, jeśli przyjrzymy wszystkie 48 te znane i te 5 dodatkowych, to one są troszeczkę oderwane od życia, pisane, można powiedzieć, że pod wpływem alkoholu, najprędzej narkotyków. Zadaniem ich jest wzbudzenie w duszach, po pierwsze w osobowościach, które zaczęły je jako pierwsze deklamować,
niechęci do zakończenia cyklu ziemskich inkarnacji. Jeśli się te ślubowania raz złożyło, to już koniec. To nie ma możliwości takich, aby dusza odeszła, wróciła do Boga. No, to trzeba po prostu rozchodować, powiedzieć, że się już tego nie chce. Bo dalej będzie obowiązywać, ponieważ do tych ślubowań wszystkich po kolei przywoływano innych świadków, do każdego ślubowania innych. Raz te ślubowanie przysięgano na wiatr, drugim razem na wodospad, trzecim razem na tatusia, mamusie, którzy umarli, czwartym razem może na ziarenka piasku, które leżą przede mną, piątym razem na oczy tej krowy, co tu przed nami stoi, czy kozy, czy tego ptaka, co przeleciał. To są świadkowie, oni mają tego pilnować. No więc jeszcze pamiętajmy o tym, że tego typu ślubowania nie składa się, że tak powiem, w próżnię, tylko jest jeszcze przy tym, tak zwykle, Bóg. On to słyszy, rozumie i też jest tego strażnikiem. To nie potrzeba było aż takich świadków, strażników, weryfikatorów z mieczami, z nożami. No, jak chcesz, nie chcesz, no to cię do tego zachęcić. Ale pamiętajmy, że Bóg z kolei ze swojej strony pragnie, aby wszystkie dusze, wszystkie te jego dzieci, Boga, synowie, córki, dusze zakończyły te cykle ziemskich inkarnacji i wróciły do Niego bez bólu, z chęcią własną i głosząc to wszem i wobec. No wracam do Boga. Nie życzę sobie tutaj kontynuacji tego, co było. No, pomaga Bogu w tym na pewno jakiś zestaw chorób, od raka do białaczki, syfilis, HIV. Pomagają jakieś wypadki, ciężkie historie, bieda z nędzą, bo wtedy Panie Boże, pomóż. Mało kto w cywilizacji Zachodu jest świadomy, że te ślubowania w ogóle istnieją i obowiązują niezależnie od tego, co robi dana inkarnacja, co robi człowiek czy mężczyzna, którego dusza gdzieś kiedyś wcześniej, czy inna inkarnacja jego duszy złożyły. Mogła to być kobieta, teraz jest mężczyzna. To nie ma znaczenia. Ślubowania obowiązują, czyli rozmaite ciężary, troski, no jakby są tutaj składa w ręce postaci, a pilnuje tego Bóg, jak zwykle. Co byśmy mogli powiedzieć o autorach tych ślubowań? Na pewno było ich dwóch. Ślubowania noszą imię Amitabhy, który może złożył jako pierwszy, ale złożono je, czy składa się je do tej pory, na rzecz Avalokiteshvary. To jest jakiś jak ją tam wielki, mniej więcej w skrócie ten tytuł oznacza. Natomiast postać miała na imię Lokesh, przypisuje mu się tytuł królewski, po hindusku Raja, czyli mamy Radżę Lokesha, z tym, że regresywne wspomnienia wielu osób mówią, że nie były te ślubowania składane w Indiach. To jest rzecz znacznie starsza niż pisana historia Indii, czyli starsze niż 5000 lat, może to mieć 10-20 tysięcy lat. Mogło w ogóle nie pochodzić z terenu Euroazji nawet. Czyli mamy dwóch autorów. Beneficjentem tego największym nie jest ten, kto składa te ślubowania, a ten, na rzecz którego się składa, czyli ów Lokesh, który gdzieś zaginął w historii religii, mitów, nie słyszymy o nim później. Natomiast jeśli załóżmy w ciągu jednego pokolenia Hindusów, czy w ogóle buddystów, powiedzmy, składało na przestrzeni, załóżmy, 25 lat 1000 osób. W ciągu 100 lat było to 4000. Ale przy rozroście populacji, przy ekspansji tej religii na świat Azji, buddystów mogło takie ślubowania składać rocznie, czy powiedzmy w ciągu 100 lat 50-100 tysięcy, to pamiętajmy, że ta doktryna zaczyna obowiązywać w świecie dusz. I one sobie przekazują również te ślubowania dodatkowe, przekazują różne podobne ślubowania,
tworzą, wymyślają, jak tu zrobić to, żeby tu było fajnie, żeby tu się fajnie bawić. No fajną zabawę ma z tego tytułu Lokeś, bo on jest nad, a wszyscy jemu zaczynają nagle usługiwać, służyć. Tak? Czyli dajmy sobie sprawę, że taka postać, taka dusza, która ma władzę nad innymi, no staje się dla nich jakimś żywym Bogiem w stylu Zeusa czy w stylu Wisznu, który był nad wszystkimi i w jego guście, w jego woli było wszystko, życie, śmierć, no boś mu ślubował, bo jesteś mu winien posłuszeństwo. To również dzieje się, czy przekłada się na relacje wojskowe, żołnierskie, gdzie no, wódz, dowódca, cesarz, władca, król królów, tak, staje się panem życia i śmierci, no niczym Bóg dla żołnierzy, dla tych mieszkańców miast, które zdobywa, które podbija terenów, tak, to staje się Bogiem. Czemu? Boś się na to zgodził. Boś na to wyraził zgodę ślubowaniami, a w tym ślubowaniami Amitaby. Mamy Amitabę, mamy Lokesia, ale proszę Państwa, ta cała doktryna, filozofia ślubowania Amitaby nie jest przekazywana w religii Amitaby, w religii Lokesia, tylko w buddyzmie. I jeśli sobie sięgniemy do ślubowania 21, to mamy tam napisane, że ktoś napisał, że owszem, można się oświecić, ale jeśli osoba oświecająca się, tak, czyli ten, który chce iść do Boga, będzie miał wszystkie cechy, no, ich było bodajże 32 cechy fizyczne ciała Buddy. Czyli no, jakieś on miał włosy, jakieś palce długie, wąskie, paznokcie, no, miał karnację skóry odpowiednią, uśmiech taki, zęby jakieś, no, no, osoba, która pragnie się oświecić, musi spełnić te kryteria fizyczności. Nie mówię tu o cechach umysłowych, o jego zaletach, tylko o cechach fizycznych. I w tym momencie połowa ludzkości nie ma możliwości się oświecenia, ponieważ są kobietami. A jedną z tych cech Buddy był no, penis, którego też zmierzono, opisano dokładnie i ta kobieta musi mieć, żeby się oświecić, musi mieć takiego penisa, jakiego miał Buddha. No jeśli sobie przyjrzymy wiedzę na temat wielkości penisów czy jąder, no to mamy rozmiar azjatycki czy chiński, ponoć mikry, chociaż osobiście z tego co widziałem w saunie, to wcale tak bardzo mikre one tam nie są, te rozmiary. Rozmiar europejski i ponadstandardowy rozmiar afrykański. Tak? No i teraz no, trzeba by się było, wszyscy, którzy pragnęliby się, murzyni na przykład, oświecić w stylu Siddharty, no musieliby coś z tym zrobić. A mogliby nie chcieć. Ich kobiety też mogłyby nie chcieć. No tworzy się tu pewien zamęt. Niemniej, dlaczego wspominam to ślubowanie 21? Ponieważ nastąpiła w nim sesja z Lokesia na Buddę, na Siddhartę Gautamy. Tak? Wcześniej był przez tych, którzy zachowywali na kartach literatury czy w pamięci te ślubowania Amitaby przez tysiące, setki lat, tam był wspominany Lokeś. Dopiero z racji na to, że pojawiła się religia, która promuje bałwochwalstwo w sposób troszeczkę inny niż robią to Hindusi. Również tutaj nie ma takiej idei, aby wrócić do Boga. W ogóle w buddyzmie nie wspomina się Boga Buddha, ani razu się o nim nie zająknął, o tym, który daje życie. To nastąpiła cesja, czyli Siddhartha Gautama, bądź jego dusza, dostali zgodę od Lokesia na to, aby w tych ślubowaniach Amitaby te imiona zostały zamienione. Jaki ma w tym cel?
Proszę Państwa, no jeśli macie władzę nad duszami, to gdzieś na przestrzeni lat może się zakończyć jego nirwana w sposób szybki. Kiedy znajdą się dogodne warunki do inkarnacji, no wstąpi ponownie i będzie korzystał z władzy. No stanie się jakimś tam panem premierem, sekretarzem tej czy innej partii, takim czy innym bodhisatwą, takim czy innym dostojnikiem danej religii, danego kościoła, danej sekty. No i wtedy będzie Bogiem dla tych ludzi. Kiwnie palcem tam, stado poleci tam. Kiwnie palcem tam, stado poleci tam. Podobnie rzecz jest ze ślubowaniami, z Lokesiem, przepraszam, który akurat, no, możemy sobie poszukać takich zdobywców, takich wodzów, jak na przykład Aleksander Macedoński, który w przewadze 1:5 pokonał króla Dariusza. Jeden miał 50 000 żołnierzy, drugi miał 300 000, a jednak został podbity, no bo tamten miał władzę, tak, na poziomie dusz. Ślubowaniami tam mógł wymusić nawet na żołnierzach, czy nawet na Dariuszu klęskę, no bo mu się tak chciało. Tak? To są tego typu skutki takich sesji. Czy pan Lokes się gdzieś rozpłynął? Proszę Państwa, nie. Możemy go znaleźć, studiując pisma buddyjskie, ponieważ w kilku tekstach znalazłem odniesienia do głównej pary bohaterów, mianowicie Lokesia i Amitabhy, wtedy dwóch mężczyzn, a po stuleciach oni mają witać wszystkich chętnych oświecenia się, czyli to jest tak, ktoś chce iść do Boga, ale musi najpierw trafić do Lokesia. Państwo rozumiecie ten tekst? Niby z jakiej racji Lokes czy Amitabha w innych inkarnacjach mają kogo? No ja bym się chciał oświecić, no to muszę iść do Lokesia, do Amitabhy, pytać o zgodę. No nie. Mi ich opinia nie jest do niczego potrzebna. Ja chcę, ja mogę. Mam taką wolę. Nie muszę się nikogo pytać. Ale wracając do tych tekstów, więc zarówno Lokes, jak i Amitabha będą, jak jest napisane w tych sutrach, będą witać chętnych do oświecenia się w zespoleniu seksualnym, gdzie Lokes będzie miał na imię wówczas Panadora. Teraz udajmy się troszeczkę bardziej na zachód od Indii, do starożytnej Hellady. Żyła tam kobieta o imieniu Pandora, o której mówi się, że przyniosła wszystkie nieszczęścia w puszce. Próbowała je sprzedać najpierw Prometeuszowi, no, wyszła za mąż za jego brata i wtedy otworzyła tę puszkę, w której dominującą rolę, to pamiętam z wielu mitów, bo dość jakoś mnie to wtedy interesowało, w czasach licealnych jeszcze. Z tej puszki wypełzły węże i wszystkie nieszczęścia. Jeśli, proszę Państwa, zobaczymy sobie, jak wygląda energetyka osoby chorej na raka, to jak makaron z druszlaka wystają z takiej osoby energetyczne węże. Tak to jest. No. Sporo osób na cudownym portalu pisało o tym, że widzi węże u siebie, że tam gdzieś klika przy sesjach regresingu. No, też się te węże u siebie widzi energetyczne, małe, duże, w różnej postaci, w różnych skupiskach, w różnej ilości, ale one zawsze są widoczne przy osobach chorych na rak. No i teraz mamy Pandorę, która przyniosła jakby te węże rakowe, czyli jakby stała się pośrednikiem, który roznosi może nie tyle raka, ale te węże rakowe na ziemi dla chętnych wszystkich, którzy nie chcą inkarnować. No powiedziałeś, nie chcesz wrócić do Boga. No to bierz tego raka, tak? Bierz te węże. Wziąłeś węża, to będziesz miał raka. No mechanizm jest mniej więcej taki. Inna rzecz, która powinna interesować osoby mające problemy w seksie, kobiety samotne, gejów, to obejrzeć siebie w lustrach.
Szczególnie tutaj kobiety samotne, szczególnie osoby, które lubią nosić czarne ubrania, czarne suknie, obejrzeć siebie w lustrach, na ile ma się wygląd wiedźmy. Włosy wiedźmy, nos wiedźmy, znamiona wiedźmy. Ja mam taki artykuł, mam też film na ten temat, proszę sobie przeczytać, obejrzeć odniesienia, poszukać tych odniesień u siebie. Warto, albowiem co robi wiedźma, proszę Państwa? No, mamy kobietę, tak, czyli to jest osobowość. Ale kobieta ma duszę. I jeśli dusza czy kobieta ma te ślubowania wiedźmy, nie mieszajmy to ze ślubowaniami Amitaby, działające, czynne, bądź chce się przejawić jako wiedźma, to wówczas ta dusza będzie miała wygląd męski. I jako istota, patrzymy wtedy na komplet, jedno i drugie razem, dusza męska, osobowość kobiecy, no ona patrząc na siebie, dusza, no widzi, że wszystko jest ok. Ma to, co chciała ze ślubowania Amitaby, czyli ma niechęć do kobiecości, bo ją pokazuje w męskiej postaci, ale ma też męskie narządy płciowe i to przeszkadza kobiecie w seksualności. Statystyki amerykańskie mówią, że od 1/3 do 1/4 kobiet ma problemy w seksie. Ja bym powiedział, że ma problemy z orgazmami, niespełnienia w seksie, nawet jeśli jest mężczyzna, nawet jeśli ten seks jest regularnie, to kobieta po prostu nie ma orgazmu. Dlaczego? No i dusza ma siusiaka. Jest spełnione ślubowanie Amitaby, wszystko gra, wszystko pasuje, gra jak najlepiej, no tylko, że nie ma w tym szczęścia. Jest to też taka zachęta może do kogoś, że się może ocknie, wreszcie zobaczy, no dobra, nazbieram takich wzorców, coś nie leży, może pójdę z tym do Boga. Tak. Ale trzeba być świadomym, że się ma takie wzorce, że są takie ślubowania, że się ma wzorce wiedźmy, bądź jakiekolwiek pomieszanie, że geje na przykład też są, złe to słowo, beneficjentami tego ślubowania na poziomie duszy, ponieważ dusza geja może być kobiecą, zresztą w większości jest tam gej pasywny, czyli powiedzmy i gej aktywny. Domyślajcie się Państwo, o co tutaj chodzi. Jeden będzie wtedy na poziomie duszy męskiej, drugi będzie kobiecy. U gejów jeszcze jest mechanizm taki, proszę Państwa, że ja pokażę od tyłu teraz postacie, że noszą czarne spodnie. No owszem, w klubach gejowskich gdzieś w Nowym Jorku, jak chłopaki się zejdą, to te spodnie mają czarne, ale w tym miejscu ma otwór dusza i wystają gołe pośladki. Jeśli kobieta lubi seks w tę stronę, to w tym miejscu, mając wzorzystą, piękne te spódnice, takie kobiety noszą, czy sukienki, ale w tym miejscu również jest otwór na gołe pośladki. To jest odniesienie do seksu akurat w tę stronę lubianego, do oszczędzania pochwy. Mści się to na rozmaite sposoby, ale to jest temat na inną okazję. Niemniej jednak zarówno takie kobiety, które tak lubią, i tacy panowie, którzy tak lubią, w 100% spełnili ślubowanie Amitaby, mogą iść do Boga we własnym przekonaniu. Nie dzieje się tak, ponieważ to takie postacie mają wiele problemów w związkach i jest znowu dążenie duszy na innym poziomie, a także człowiek ma taką jakąś świadomość niespełnienia. Będzie szukał drogi, aby się gdzieś to poukładało. Jest jeszcze kolejna opcja, takie wyższe piętro dla wtajemniczonych, dla chętnych. Bóg tu idzie na wszelkie gody. Co chcesz duszą, bo to jest dusza, to osobowość, tak? Co chcesz duszą, to masz, osobowość chce, tak? Ale proszę bardzo,
doświadczajcie sobie wszystkiego, co tylko chcecie. I tak kiedyś Wam się to znudzi. Tak kiedyś traficie do Boga. Jeśli ktoś z Państwa był na Tajlandii, bądź oglądał reportaże, filmy z tego terenu, to 2% bodajże, 2 miliony ludzi, mężczyzn, tam mieszkających, to jest trzecia płeć. Oni wycięli sobie własne genitalia, znaczy inaczej, ktoś im to zrobił. Lekarze, chirurdzy wycięli te im genitalia i wstawili silikonowe zamienniki płci odmiennej. Czyli kobieta wycina piersi, dokłada sobie silikonowe jądra, silikonowego penisa. Mężczyzna wycina sobie, daje wyciąć odpowiednio. Bazują te potem osoby na hormonach płci odmiennej, czyli mężczyzna staje się kobiecy, jeszcze tutaj operacyjnie zmieniane są na przykład grdyki. Później poznać można taką osobę, która migruje w płci na przykład żeńskiej z męskiej, gdzie ma 1,80 m, zwaliste bary, ale energetycznie jest to kobieta, bo pracuje na hormonach żeńskich, mówi żeńskim głosem, długie włosy, piersi, silikony. Jest to również, oni się tam nazywają katoje, ta trzecia płeć, jest to również 100% spełnienie ślubowania Amitabhy. Tu się udowodniło fizycznie, że się nie chce tej kobiecości, odpowiednio nie chce się męskości. Zależy, którą wersję tego ślubowania osoba przerabiała. Brak akceptacji dla siebie, brak akceptacji dla własnej seksualności, niechęć. Może mieć różne oczywiście nie w jednym wcieleniu. Jest na to boska zgoda. Chcecie, doświadczajcie. Chcecie raka od Lokesia, od Pandory, bierzcie. Chcecie sobie wycinać, co Wam tam nie pasuje, to sobie wycinajcie. Ale szczęścia w tym mieć. Nie będziecie przez długi okres, ani w sposób trwały. Nie tak to powinno wyglądać. Otrzeźwienie przychodzi przy puszczaniu tych ślubowań, przy pracy z intencjami, przez modlitwę. Tak, że my sobie chcemy puścić, ktoś przeczyta to z kartki, to nie za bardzo, trzeba nad tym posiedzieć ładnych parę dni. 2 lata temu, czyli w 2011-2012 puszczało się to bardzo ciężko. W tej chwili osoby, które chcą to robić, które to wykonują, mówią, robiłem, poszło gładko. Być może, że akurat myśmy idący jako szpica, testujący wówczas technikę uwalniania się, tych ślubowania Amitabhy, mieli z tym jakiś większy problem jak kolejny. Cóż jeszcze? Proszę Państwa, tych ślubowań, nie tylko buddyjskich i nie tylko ślubowań Amitabhy, które mają zadanie utrzymania duszy i osobowości na ziemi jak najdłużej, jest mnóstwo. I trzeźwość i przytomność, wolność od transów, od hipnoz. To jedno, próby wychodzenia z tego za pomocą między innymi regresingu czy podobnych terapii regresywnych, to drugie, a trzecie to praca z intencjami, praca z modlitwą i taka prywatna, ciągła rozmowa z Bogiem. Zapraszanie Go do siebie, zachęcanie, proszenie o to, aby pokazał, co jeszcze. Życzę Państwu, życzę wszystkim osobom, które zainteresowane są uwolnieniem od ślubowania Amitabhy, aby
przebiegło ono bez zakłóceń. Życzę wszelkiej pomyślności, radości istnienia, a także wolności dla wszystkich dusz, które kiedykolwiek, gdziekolwiek zetknęły się ze ślubowaniami Amitabhy, nie tylko z nimi, z buddyzmem, z rozmaitymi uwikłaniami, które nie wiedzą, jak z tego wyjść, aby znalazły taką ścieżkę, takie rozwiązanie, aby udało im się prosić Boga o kasację tych wszystkich uwikłań oraz ich skutków, niezależnie od podjętych kiedyś decyzji. Dziękuję.